Góry osnute tajemniczą mgłą lub góry osnute mgłą tajemniczości. Jedno i drugie pasuje idealnie do twórczości jednego z najsłynniejszych europejskich malarzy i jednego z naszych ulubionych artystów, którego szlakiem i śladem udamy się w tym odcinku. Zaczynamy wschodem słońca z gór olbrzymich, czyli nieco wyolbrzymionych, ale pięknie mistycznych na obrazach artysty Karkonoszy, po których podróż odbywał i których magią inspirował się. Czy słynny Wędrowiec, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów, powstał tutaj, na szczycie Sokolików? Czy może jednak w czeskiej Szwajcarii? A może pośród mistycznych mgieł Szwajcarii saksońskiej, gdzieś pomiędzy obecną Malerweg, czyli drogą malarzy? Pewnie tak, ale na ten moment nie jest to najważniejsze, bo to nie góry i nie skały zrodziły i ukształtowały talent Kaspara. Był to krajobraz dużo bardziej płaski, do którego jednak wody rzek i strumieni Karkonoszy spływały. Witajcie w kolejnej podróży, do której niektórych może zainspirować jeden obraz. Oto świat Caspara Davida Friedricha i opowieść o podróży jego śladem. Mamy przed Wami kilka niezwykłych punktów tej podróży. Najpierw pojedziemy do Berlina, a potem do rodzinnego miasta Caspara. A po nim zbliżymy się do wybrzeży Bałtyku, które kochał równie mocno jak pokazane Karkonosze, czyli skończymy tutaj, na Rugi, a dokładnie w tym niezwykłym, widokowym miejscu. W mieście, którego główna arteria wzięła swoją nazwę od lip, dominuje tego dnia intensywny zapach gęsto kwitnących drzew lipowych. Z chmur i mgieł, które opatulały wędrowca, tworzy się woda. Ta woda zasila Łabę i Łaba spływa do Morza Północnego. I taka też jest historia obrazu Wędrowiec, gdyż dzisiaj możemy go zobaczyć w Kunsthalle w Hamburgu. Natomiast jesteśmy w Berlinie. Z Berlinem Caspar miał związek krótki, niezbyt emocjonalny. Zdecydowanie ważniejszym miastem w jego życiu było Drezno, o czym powiemy za chwilę. Jednak gdzieś rozpoczynając podróż śladami malarza, nie można pominąć tego budynku, gdyż on w sobie ma bardzo dużo Caspara, a obecnie chyba najwięcej w historii. Rok 2024 oprócz euro jest dla Niemiec, ale też całej Europy rokiem ważnym, bo celebrującym 250. rocznicę urodzin Caspara Davida Friedricha. Spróbujemy wejść do jego świata, najpierw oglądając znane i mniej znane obrazy z bliska. Na przykład Opactwo w lesie dębowym, Greifswald w świetle księżyca i niezwykle znane i słynne kredowe klify na Rugi. A potem próbując odnaleźć niektóre miejsca z nich lub zainspirować się w przestrzeni ich stylistyką. Ważna informacja jest jednak taka, że do 4 sierpnia można tutaj oglądać specjalną wystawę, która gromadzi większość dzieł Caspara Friedricha. Potem one wyjeżdżają do różnych miejsc, wracają głównie w Niemczech oczywiście, ale też do Sankt Petersburga czy Pragi na przykład. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że w tym miejscu i tak znajduje się bardzo duża część jego twórczości. Przy okazji pobytu odwiedziliśmy Charlottenburg ze swoim słynnym pałacem i parkiem. Warto dodać, że na co dzień tutaj w nowym pawilonie też można spotkać dzieła Friedricha. Malarz wzrastał i uczył się w Kopenhadze, gdzie zafascynował się m.in. angielskim romantyzmem mocno osadzonym w przyrodzie i przestrzeni. Mieliście okazję to oglądać w ostatnim odcinku z Lake District. Odtąd postanowił pracować głównie w terenie i wrócił na chwilę do krewnych z Greifswaldu, a potem Neubrandenburga.
Jednak finalnie osiadł bliżej gór w Dreźnie, gdzie wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych. W Berlinie miał z tym kłopoty. Jednak częściej niż na zajęciach czas wolał spędzać wśród krajobrazów Szwajcarii saksońskiej, gdzie najpewniej powstał słynny wędrowiec nad Morzem Mgły. Friedrich w swoim malarstwie zdaje się najpiękniej i najpełniej wyrażał zwrot w stronę natury, romantyczny zwrot w stronę natury i tego, co wewnętrzne, duchowe i nierzeczywiste. I jego pejzaże nie były już tylko pejzażami czysto estetycznymi, ale też opowiadały o tym, co emocjonalne, wskazywały na to, co dzieje się wewnątrz artysty, ale też w przypadku Friedricha wyrażały bardzo silną myśl religijną. Słynny obraz przedstawia postać samotnego wędrowca odwróconego do widza plecami, stojącego spokojnie na skalistym szczycie nad przepaścią. Poniżej wędrowca zalega morze mgieł, zasłaniające ziemski świat. Malarz ukazał wykroczenie ponad strefę ziemską, konfrontację z boskością, oddzielił wyraźnie strefę sacrum od profanum. Dzięki temu, że to forma dużego, ale sztafarzu, liczy się zarys sylwetki i nasz wzrok ma przyciągać krajobraz, nie osoba. Różni się więc nieco od współczesnych instagramowych pleców. Wyjeżdżamy z Brandenburgii i wjeżdżamy do Nowego Landu. Obszar, który mijamy i nas otacza, jest zaskakująco pagórkowaty i pełen lasów i jezior. Ukształtował go ten sam lodolód, który ulepił 1/3 krajobrazów Polski. Jest to historyczna Mecklenburgia, której pierwszym miastem Neusterlitz. Przez lata istotna z kilku siedzib książąt Mecklenburgii. Dziś zachował się tu jednak tylko zadbany park pałacowy bez samego pałacu. Zdecydowanie więcej jednak oferuje inne, sporej wielkości miasto, jak na tutejsze realia, położone pomiędzy jeziorami i wzgórzami morynowymi. Rodzice Kaspara pochodzili z niewielkiej miejscowości położonej pomiędzy Berlinem a Greifswaldem o nazwie Neubrandenburg. Jakimś cudem w tym miasteczku ocalały zarówno mury obronne, jak i bramy, przepiękne bramy, choć mówię jakimś cudem, ponieważ aż 80% zabudowania została zniszczona przez Armię Czerwoną. Oczywiście Caspar David Friedrich malował to miasteczko i to nawet dwukrotnie. Na jednym z obrazów prezentujących miasto nasz bohater jednak wyraźnie zmienił skalę, gdyż Neubrandenburg, jak już wiemy, nie leży w górach. A jednak przyjrzyjmy się. No dziś trochę trudno połapać się w tym krajobrazie, wiadomo, wiele się zmieniło, ale dzięki usadowieniu kościoła wiemy, że Kaspar obraz musiał namalować gdzieś z tamtej strony, z północno-zachodniej części miasta. Tu mamy jakieś 50-55 metrów, tam niecałe 100. Na obrazie wygląda to, jakbyśmy mieli za sobą, za miastem góry. To jest bardzo symptomatyczne dla malarstwa romantycznego, aby pokazując siłę natury, trochę przesadzić, trochę dołożyć, trochę zwiększyć skalę. Taka malarska hiperbola. Jest całkiem prawdopodobne, że także w czasach Caspara Davida Friedricha w maju i w czerwcu bardzo popularne były na stołach dania ze szparagów, różnego rodzaju dania oczywiście, ponieważ w tamtych czasach szparagi były bardzo popularne na całym Pomorzu, od okolic Gdańska i Słupska, aż po Stralsund i Neubrandenburg właśnie. Zobaczmy, co w tych okolicach można jeszcze zobaczyć. Miasto wydaje się też ciekawą bazą do zwiedzania tego najbardziej jeziornego zakątka Niemiec. Oto na przykład średniowieczne zamczysko Stargard, położone rzut kamieniem. Kompleks murów, wież, zabudowań, fos sprawia wrażenie jakby gotowego pleneru filmowego do niejednej superprodukcji o czasach sprzed 7-8 wieków. Oczywiście zdarzyło się Kasparowi i tu pojawić, ale nie malował, tylko szkicował. Zamek ten był bardzo ważnym punktem, strategicznym wręcz miejscem dla władców Mecklenburgii Wschodniej, a poza tym znajduje się na europejskim szlaku gotyku ceglanego, ale o jednym i drugim będzie nieco więcej w następnym odcinku. Pewnie niektórych z Was może zaskoczyć, dlaczego się tak zachwycamy lipami na północy Niemiec, a to dlatego, że po prostu, zaczynając od Berlina, tak gęstych, wręcz żółcących się w całości na żółto i intensywnie pachnących, po prostu w Polsce jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć i poczuć. Jeśli coś się zmieniło, a klimat się zmienia, to dajcie nam znać, gdzie szukać.
Teren na północ to już granica między historyczną Mecklenburgią a Pomorzem Przednim. Mimo że te dwa regiony tworzą dziś jeden land. Podobnie przecież jak Warmia i Mazury, czy Kujawy i Pomorze. Pomorze Przednie nazwano tak z uwagi na to, że było pierwszym od strony zachodniej, a ciągnęło się przecież z okolic Rugi aż po Szczecin. Przyjechaliśmy do zajazdu Stettiner Hof. Nazwa nawiązuje ewidentnie do Szczecina, więc duch Pomorza wiecznie żywy. Zresztą w logotypie ma gryfa głowę, która też jest w logotypie Szczecina, a Greifswald, gdzie się już właśnie znajdujemy, to tak naprawdę jest gryfny las, bym chciał powiedzieć, gryfi las, także jesteśmy na miejscu. No a w pokoju nawet nas wita stara mapa Pomorza całego, widzicie? Tak można potraktować krainę. Dzisiaj mamy przednie i właściwe. Tutaj jest nasza dzisiejsza polska część, tu jest niemiecka. Artysta spędził pierwszą wiosnę po studiach znowu u krewnych i przyjaciół w Greifswaldzie i Neubrandenburgu. Podczas pobytu w 1801 roku poznał malarza romantycznego Filipa Otto Rungego, którego dzieła stały się dla niego dużą inspiracją. Już pierwszego wieczora tutaj, długiego dnia, o 21:00 wciąż jest jasno. Próbujemy pobawić się w odnalezienie mistycznych klimatów, jakie towarzyszyły Kasparowi w tej pomorskiej krainie, gdzie Bałtyk jest niezwykle cichy, spokojny, a woda czasami stateczna niczym lustro. To najpewniej nie w okolicach plaży Wampen Friedrich malował swojego mnicha nad morzem, ale najpewniej mógł być on inspirowany działalnością greifswaldzkiego uczonego i kaznodziei Ludwika Kozengartena. Bez wątpienia jednak surowe, bałtyckie niebo miało tego wieczora charakter bardzo malarski. Kształty, kolory, kontrasty bardzo kasparowe, czego nie mogliśmy pominąć z naszymi obiektywami. No, pogoda nadbałtycka, bardzo zmienna. Na szczęście wieje i to, że teraz pada, to oznacza, że zaraz przestanie. Obserwujemy sobie nisko latające wokół nas jaskółki. Trzeba też przyznać, że na obrazach Kaspara Friedricha prawie nigdy nie znajdziecie czystego, błękitnego nieba. Tam zawsze się kotłuje, tam zawsze jest deszczowo, burzowo, są fronty, jest kilkanaście odcieni niebieskiego, szarego. No tak, jak tutaj rzeczywiście było. Ale jeden punkt na 100% odpowiada jednemu z obrazów Kaspara, ponieważ pojawił się całkiem niedawno po prostu na mapie miasta. Zaraz tam pojedziemy. Obraz łąki, czy też błonia w okolicy Greifswaldu został zlokalizowany dokładnie tutaj. Tutaj artysta musiał malować. Wiemy to dzięki znowu ustawieniu trzech najważniejszych kościelnych wież miasta, m.in. Gruba Maryśka, Mały Jakub czy Długi Mikołaj. Miasto malarzem żyje, oddycha, promuje się. Jest to oczywiste, bo obok piłkarza Toniego Krossa to chyba wciąż najbardziej znany na świecie obywatel tego uniwersyteckiego, ale i bogatego hanzeatyckiego miasta. Uniwersytet w tym mieście, który wykształcił m.in. naszego słynnego chirurga Ludwika Rydygiera, jest jednym z najstarszych. Wciąż działa, wypełniając zabytkowe miasto młodzieńczą, luźną atmosferą. Kaspar David Friedrich był przez całe życie związany z Greifswaldem. Tutaj się urodził, spędził swoje dzieciństwo, a także wczesną młodość. Po studiach w 1801 roku wrócił tutaj na wiosnę. Ta tęsknota za miastem rodzinnym i taka, nie wiem, melancholia, jakieś takie powiązanie z tym miastem także miało swój wyraz w jego twórczości, między innymi w przepięknym obrazie Łąki w pobliżu Greifswaldu. W kościele świętego Mikołaja okazja do odrestaurowania tutejszych witraży dała innemu współczesnemu artyście okazję do złożenia hołdu malarzowi poprzez nawiązanie do jego obrazu, choć najpewniej powstałego w ruinach opactwa Oybin w Górach Łużyckich, nie tu. Charakterystyczne bokobrody, bardzo długie, wręcz PKS-y. Jest kij wędrowca
i płaszcz idealny na tutejszą pogodę. Bardzo praktycznie ubierał się Kaspar. Wędrujemy dalej jego śladami. Muzeum Pomorza ma w swoich zbiorach jedną z najbogatszych na świecie kolekcji muzealiów związanych z życiem i twórczością Kaspara. Część obrazów olejnych, ponad 60 rysunków i grafik oraz liczne materiały archiwalne, w tym jego listy. Jeśli z jakichś powodów nie chcecie wędrować kilometrami albo leje jak z cebra, możecie tu na bieżni podążać z pomocą multimedialnego zapisu spaceru Kaspara. Na wystawie Linie Życia zbiory te pokazane są w znacznie szerszym kontekście, uzupełnione również o kolejne cenne artefakty, oryginalne dokumenty, akt chrztu. Wszystko po to, by dokładniej poznać drogę, jaką przeszedł artysta od pierwszych prób rysunkowych po dojrzałą, świadomą twórczość. Jest i oryginał pokazanego wcześniej w filmie obrazu z Neubrandenburgiem w roli głównej. Friedrich loved to go hiking in the landscapes, the northern landscapes, the sea landscapes, Pomerania, Rügen, for example, but also in the mountains, like in the Karkonosche Mountains. And so we want to invite people to follow the footsteps of Caspar David Friedrich and to enter the museum and to discover the landscapes here. When you come to the Pomeranian Museum, you also have to visit other places in the city. The distances are so small, you can easily see his birthplace, the Caspar David Friedrich Center, and the ruins of the Eldena Monastery. You can do all of this in a short time. Wystawa trwa do 4 sierpnia, ale oczywiście to nie koniec wydarzeń friedrichowych w Greifswaldzie. On the 18th of August we will start our second exhibition, Caspar David Friedrich Places of Longing, where we will show the famous chalk cliffs on Rügen and the Greifswald Harbour. And in our third exhibition this year, in October, we will have the meadows near Greifswald from Hamburg, and also the Greifswald Harbour will stay here. And so the whole year you will be able to see Caspar David Friedrich. Jeśli zawitacie do tego miejsca, koniecznie odwiedźcie muzeum nie tylko dla malarza. To bodaj największa placówka łącząca historię całego Pomorza i szukająca mostów między Pomorzem Przednim, Zachodnim, Środkowym, Wschodnim. Nie można tutaj pominąć tapiserii Kroja, czyli monumentalnego dzieła tekstylnego, który mierzy 30 metrów kwadratowych, które przedstawia między innymi ród książąt pomorskich, który panował przez 500 lat na terenach Pomorza. Wystawa pokazuje wspólną naszą historię Pomorza, które jest regionem transgranicznym. Jeśli chodzi o naszą wspólną historię regionu Pomorza, to mamy szereg pamiątek materialnych, które pozostawili po sobie Gryfici. Współpracujemy również z muzeami po polskiej części regionu, między innymi z Muzeum Narodowym w Szczecinie, ale również z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i łączą nas również oczywiście takie współprace wystawiennicze, ale ja pracuję jako referentka do spraw kultury i jestem odpowiedzialna za tą działalność, która wykracza poza takie stricte działania muzealne, a organizuję różnego rodzaju spotkania, warsztaty, wydarzenia kulturalne. Nie tylko tutaj na miejscu w Greifswaldzie, ale też we współpracy z różnymi partnerami na terenie całego regionu i poza nim. Centrum Caspara Davida Friedricha zostało otwarte w 2004 roku, jest prowadzone przez towarzystwo jego imienia. Jest to jego dom rodzinny, położony w samym środku historycznego centrum miasta i aż do drugiej połowy XX wieku był własnością rodziny Friedrichów. Ojciec Kaspara trudnił się takim w ówczesnych czasach bardzo potrzebnym zawodem jak wytwórca świec i jego warsztat dzisiaj w piwnicach tego małego muzeum wciąż jest odtworzony, a po zwiedzeniu tego miejsca i wcześniej muzeum, najlepiej na jednym bilecie łączonym, najlepiej udać się na szlak. Na szlak, który został utworzony, o czym było już wspomniane i kończy się bliżej morza, bo miasto tak naprawdę nie jest nad morzem, zresztą tak jak Szczecin. W miejscu, gdzie rzeka Rik łączy się z Zatoką Greifswaldzką, leży urokliwa wioska rybacka, dziś część miasta, ale wciąż o letniskowym charakterze. Wiek, gdzie można obserwować
Oprócz tradycyjnych domów krytych strzechą, również jeden z najstarszych wciąż działających mostów zwodzonych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe chroniące miasto przed bałtyckimi cofkami. Friedrich jako osoba wręcz permanentnie melancholijna doskonale wiedział, jak oddać taki nastrój także w swoich pracach. Upodobał sobie zwłaszcza ciemne, stonowane kolory. Uwielbiał malować zachody słońca i nokturny, a swoje pejzaże bardzo często spowijał mgłą. I jeśli już w tak nastrojowej scenerii pokazywał człowieka, to zawsze robił to tyłem, co jeszcze bardziej podkreślało nastrój tajemnicy, ale też wskazywało na potęgę natury i na to, jak bardzo mały i bezbronny był wobec tej natury człowiek. Po kolejnym froncie i wieczornym deszczu udaje nam się jednak wyrwać dniu ostatnie 30-40 minut słońca i bardzo dobrze, że akurat spotkało nas to tutaj, czyli w Eldenie, dziś również dzielnicy Greifswaldu, a dawniej najstarszej i najważniejszej części tych okolic, dzięki wpływowemu klasztorowi, którego mnisi sprowadzeni przez książąt pomorskich z rodu Gryfitów zarządzali też częścią Rugi. Czy Kaspar, kontemplując ruiny klasztoru, myślał też o tym, że tutaj pochowana jest, najprawdopodobniej była wtedy, księżniczka Jagiellonka, córka Kazimierza Jagiellończyka i żona księcia Bogusława, zwana tutaj nomen omen Anną Polką? Myślę, że niekoniecznie, chociaż wiedzę historyczną nasz bohater miał sporą, ale na pewno kontemplował architekturę sugestywną porzuconego, kiedyś niezwykle wpływowego klasztoru. Tak naprawdę on był szybciej niż powstało miasto Greifswald i myślę, że kontemplował też potęgę dębów. A dlaczego? Dlatego, że tak kontemplując uznał, że te dwa symbole, ruiny klasztoru w Eldenie oraz sylwetki starych dębów, najczęściej będzie umieszczał w swoich obrazach. I doszło do takiej może kuriozalnej trochę sytuacji, że już ówcześnie bawił się w Photoshopa, malując ruiny, czy też budynki inspirowane tymi ruinami i osadzając je w różnych innych miejscach, które przedstawiał na swoich obrazach, w tym na przykład w Karkonoszach. Muszę całkowicie oddać się otaczającej mnie przyrodzie, zespolić z moimi chmurami i skałami, by udało się mi pozostać tym, kim jestem. Potrzebuję przyrody, by porozumiewać się dzięki niej z Bogiem. Miał mawiać Friedrich, dla którego obcowanie z krajobrazem i przyrodą było przeżyciem religijnym, co jak najbardziej wydaje się nam dziś najbardziej pozytywnym elementem romantyzmu. Nie udało się nam załapać na światło księżyca, ale też na takie nagromadzenie żaglowców w greifswaldzkim porcie jak te 200 kilkanaście lat temu. Dziś w porcie dominują żaglówki i jachty, a wzdłuż osiedle spokojnych apartamentów. Szanowni Państwo, powiedziałem, że nie jest to miasto nadmorskie. To teraz podniosą krzyk mieszkańcy Bremy, mieszkańcy Rostoku, mieszkańcy Hamburga, słynnych miast portowych, które też nad morzem się nie znajdują, a przecież z morza żyły i z morzem są związane. Więc jak najbardziej tutaj możemy zjeść bardzo dużo przepysznych morskich dań. Ania dzisiaj zamówiła zresztą świeżo złowioną flądrę, wcześniej zupa, czerwona zupa rybna z wpływami hiszpańskimi, a ja mam notabene wywodzącą się z portów północnych Niemiec, Panfisch, która jest podawana z czymś, o czym marzyłem, czyli z bratkartoflem i sosem musztardowym. Razem to połączenie woła wręcz Greifswald. Jest miastem nadmorskim, a na pewno jest miastem hanzeatyckim. Zanim pojawimy się na Rugi, udajemy się na pół dnia do Stralsundu. To nasza druga wizyta w tym niezwykle ciekawym mieście, przepięknie łączącym kilka wątków kulturowo-historycznych, skandynawskich, niemieckich, pomorskich, bałtyckich, a nawet słowiańskich. Strzała, strela to słowiańska geneza nazwy Stralsund, która paradoksalnie mocno jest związana
z jeszcze bardziej północą niż północ Niemiec, czyli ze Skandynawią. Nie bez przyczyny, bo słuchajcie, około 2 wieków Stralsund należał do Szwecji, dlatego tutaj niezbyt pasuje powiedzenie kiedy, wtedy, kiedy przyjdą Szwedy. Jest to niezwykle przepiękne miasto, jedno z największych na Pomorzu, które jest też bramą do Rugi lub bramą na ląd z Rugi. Marienkirche, czyli świątynia mariacka, kościół mariacki, został wybudowany jako kopia podobnego w Lubece, ale był wyższy. Wyższy to mało powiedziane, bo w XVI i XVII wieku budowla ta była najwyższą budowlą na świecie. No i związana jest z Kasparem drobnym wątkiem. Otóż nasz malarz, rysownik podjął się próby intratnego zlecenia zaprojektowania ołtarzy tutaj bocznych, głównego. Już było bardzo blisko podpisania kontraktu. Finalnie do niego nie doszło, ale mamy w archiwach różnego rodzaju projekty i szkice. Byłoby ciekawe, prawda? Gdybyśmy inne dzieło niż rysunek czy obraz mogli zobaczyć w czasie naszej podróży. Taka ciekawostka. Bismarck, śledź Bismarck albo śledź à la Bismarck, a właściwie to receptura na tego śledzia, powstała tutaj, w tym mieście. W 1871 roku Johannes Wiechmann wymyślił sposób przyrządzania śledzia właśnie w ten taki specyficzny, kwaśny sposób. I do dziś można właśnie śledzia przyrządzonego tą starą recepturą skosztować tutaj, w tym sklepie, a także w takiej niewielkiej manufakturze. Oczywiście tradycja połowu śledzi w Stralsundzie jest o wiele dłuższa, bo sięga aż średniowiecza, wtedy kiedy rugijski książę nadał miastu prawo połowu tych ryb. W tej czerwonej gotyckiej kamienicy, swoją drogą też na szlaku gotyku ceglanego, urodził się Karl Wilhelm Scheele. Uwaga, odkrywca chloru, manganu, wolframu i tlenu. Trzeba było to wszystko odkryć. Nie wszyscy cenili i rozumieli malarstwo Friedricha. Jego słynny Krzyż w górach został odebrany jako obraz bardzo kontrowersyjny, ponieważ Friedrich, malując dzieło na wskroś religijne, odrzucił standardy ikonograficzne, które wszyscy znali i cenili. I też wydaje się, że z biegiem czasu Friedrich był coraz bardziej opętany obsesją śmierci. Nieustannie wracał do tego tematu, przez co jego bardzo mroczne, trudne malarstwo wydawało się zbyt ciężkie i już nie szło z duchem czasu. Dodatkowo jego pogłębiająca się z biegiem lat choroba psychiczna sprawiała, że był osobą jeszcze bardziej zamkniętą w sobie, niezrozumiałą i osamotnioną. Na Rugię można się dostać na 3 sposoby: nowoczesnym mostem samochodowym, linią kolejową, a też promem płynącym do swojsko brzmiącej z nazwy miejscowości Gliwice. Dla zróżnicowania podróży właśnie taką opcję wybieramy, nawiązując ciekawą dyskusję na promie. Widzimy z roku na rok coraz więcej was, Polaków, tutaj nad naszym Bałtykiem i na Rugi. Słyszymy od niezwykle miłej pani. My dzielimy się za to wiadomością, że Kaspar Friedrich jest malarzem w Polsce bardzo lubianym. Motyw księżyca, światła księżyca, zachodu słońca czy postaci wpatrujących się w nie wiadomo co nad z pozoru nudnym, mało urozmaiconym wybrzeżem Bałtyku czy Morza Północnego to bardzo popularny temat obrazów malarza z jego środkowej części twórczości. Jakże inne od karkonoskich i saksońskich widoków gór. Ale do dziś nie wiemy, któremu krajobrazowi był bardziej oddany i który bardziej cenił. To właśnie podczas swoich pobytów na Rugi, zainspirowany krajobrazem wyspy, rozwinął swój styl. Ale docenienie znowu uzyskał nie na płaskiej północy, a w Dreźnie. Zyskał mecenasów, stał się sławny. Przyjrzyjmy się więc jednemu miejscu w tej pięknej bałtyckiej wyspie, która notabene ma słowiańską historię. Mamy o tym osobny odcinek. Wspomniane miejsce jest jednym z najbardziej unikatowych pośród wszystkich plenerów artysty. Jesteśmy w Lauterbach, niedaleko Putbus, miasta Róż. I tutaj właśnie lubił przebywać Kaspar podczas pobytu na Rugi.
i stąd miał jakieś 30 km do swojego ulubionego miejsca w Parku Narodowym Jasmund. 30 km. Ale jak się dowiedzieliśmy, dla niego nie był to żaden problem, ponieważ jak się okazuje, był także nie tylko wybitnym malarzem, ale także wytrawnym wędrowcem. Nie tylko malował wędrowców, ale sam był wędrowcem i dla niego pokonanie takiego dystansu nie stanowiło żadnego problemu. Niezależnie, nieważne czy tutaj wśród rugijskich wzgórz, czy też w Karkonoszach, gdzie pewnie było troszeczkę trudniej. Imponujące dystanse. Ale cóż to jest dla kogoś, kto plenerami żyje, plenerami się karmi, plenerami oddycha i z nich żyje? Nie spędzał on godzin i dni ze sztalugami na szlakach. Wędrował, szkicował, zachwycające kadry oznaczał szkice kolorami, a malował w zaciszu domowych pracowni. Czasami było tak, że rugijskie plenery powstawały w Dreźnie. W momencie jego największej sławy, gdy pomógł w niej sam władca tego państwa, Fryderyk Wilhelm IV. Kamień upamiętniający wizytę królowej Wiktorii i króla Wilhelma jest niezwykle istotny dla naszej historii, dlatego że wizyta pary królewskiej bardzo spopularyzowała wizyty turystyczne w tych rejonach. Natomiast król Wilhelm był wielkim fanem twórczości Kaspara Friedricha. Po kupnie jego obrazów tak naprawdę nasz malarz stał się powszechnie znany i sławny. Park Narodowy Jasmund jest jednym z 3, które możemy znaleźć w regionie Mecklenburga, Pomorze Przednie. Jest częścią wpisu na listę UNESCO. Dlaczego częścią? Dlatego, że na tym samym wpisie są lasy bukowe, na przykład w Bieszczadach czy w środkowych Włoszech. Są to najbardziej pierwotne, prawdziwe lasy bukowe, które kiedyś były najbardziej normalnymi i naturalnymi zbiorowiskami dla Europy Środkowej. Swoją drogą nasze słowo buk pochodzi z niemieckiego czy starogermańskiego buch. Buchenwald to las bukowy i las nad morzem to jest wyróżnik tego parku narodowego, ale oczywiście białe klify, czyli główny temat obrazu Kaspara, to jest numer 1. No chyba że botanicy uznają, że buki to numer 1, a klify to numer 2. Te dwie rzeczy świadczą o potędze tego parku. Miejsca, w których Kaspar namalował swój słynny obraz, nie da się łatwo znaleźć. Choć z pomocą pracowników Parku Narodowego udaje nam się stwierdzić, że to tutaj, ale między innymi chwalone buki zasłoniły nam perspektywę. His position for the painting was around there. Jednak artysta dorobił w obrazie drugi, nieistniejący klif, by nadać dramatyzmu tej kompozycji i unikatowemu miejscu. My również próbujemy, wraz z odwiedzającymi nas na Rugi Agatą i Bartkiem, ułożyć podobną kompozycję, co na słynnym obrazie. W wersji w miarę prawdziwej i w wersji nieco podkręconej. Też mamy 2 urwiska kredowe. To bardzo niezwykły obraz, niezwykle intrygujący. Niezwykły pejzaż obserwują 3 osoby i każda z nich wyraża zupełnie inny stosunek do obserwowanej rzeczywistości, do natury. Kobieta po lewej stronie jest bardzo zainteresowana, ale też troszkę się asekuruje. Mężczyzna w środku wydaje się być najbardziej spłoszony i wystraszony. Natomiast postać po prawej stronie, postać młodzieńca wskazuje już na największy spokój. On jest bardzo pewny siebie i to rzeczywiście otwiera pole do bardzo obszernej, interesującej interpretacji. Łodzie płynące przez Morze Bałtyckie ku nieznanemu są alegorią podążania do wieczności, z życia na ziemi do życia w niebie. Nasz Kaspar był głęboko religijny. Byliśmy już tutaj, przeszliśmy szlak z Centrum Informacji aż do Sassnitz. Jest to około 2,5 dla szybkich, 3,5 dla normalnych, godziny oczywiście. W środkowej części znajduje się wodospad, tam można zejść na plażę, ale nie jest to rekomendowane. Rekomendowane jest zejście przy Zatoce Piratów, bliżej miasteczka i te ostatnie 15-20 minut wzdłuż Białych Klifów bezpiecznym fragmentem takim kamienisto-żwirowym. Pamiętajmy jednak, żeby nie zbliżać się za bardzo do klifów i nie zbaczać ze szlaku, czy też utartych ścieżek. Ale jest dużo informacji, które ostrzegają o tym. W centrum Parku Narodowego Jasmund znajduje się wystawa czasowa Wybrzeże Kredowe Rugi, szczególne miejsca inspiracji romantyzmem. I tu dotarł wraz z nami duch Kaspara.
Przy Centrum Informacji, gdzie można uczestniczyć w multimedialnym pokazie na temat genezy i przyrody Parku Narodowego Jasmund, obok od niedawna funkcjonuje nowy punkt widokowy w formie wiszącego linowego chodnika. Wszystko przez to, że stale obsypujące się i podmywane przez Bałtyk piękne klify kredowe obsuwają się, cofają. Erozja i duża liczba turystów nie oszczędziła więc też słynnego królewskiego tronu. Ale to jedno z tych miejsc w Europie, gdzie warto jechać długo, choćby dla krótkiej chwili pośród takich widoków. Docierając do klimatycznego Sassnitz, skąd odchodzą promy na północ, ale też będącego przez lata eleganckim kurortem i dobrą bazą do zwiedzania Rugi, myślicie już powoli o tym, co czeka was na nabrzeżu i porcie. A są to niezmiernie pyszne i wciąż kosztujące mniej więcej tyle samo, co 6-7 lat temu słynne bułki z rybami z Kutra, czyli Fischbrötchen, do wyboru do koloru. Bardzo trudno jest wskazać jeden ulubiony obraz tego artysty. Jeszcze do niedawna powiedziałabym, że jest to Wędrowiec w Morzu Mgły, natomiast myślę, że dzisiaj bliżej mi do bramy cmentarnej z 1825 roku i wbrew pozorom i wbrew temu, co przedstawia, jest to bardzo piękny, łagodny i spokojny obraz, który przedstawia wejście na cmentarz, które można interpretować jako bardzo naturalny, kolejny etap, z którym każdy z nas musi się zmierzyć. I łagodność tego obrazu sprawia, że już ten proces nie wydaje się być taki bolesny. I to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Czekamy na łapki w górę, czekamy na pozytywne komentarze z propozycjami, jakie jeszcze inne podróże tematyczne widzielibyście na naszym kanale, wśród naszych filmów, ale nie kończymy podróży po północnej części Niemiec, bo w przyszłym odcinku widzimy się już z Mecklenburgii. Zapraszamy na ten odcinek. Do zobaczenia. Obrazu nie można wymyślić, lecz poczuć. Obserwuj dokładnie formę, zarówno tę najmniejszą, jak i dużą. Nie oddzielaj małego od dużego, ani trywialnego od ważnego. Czyste i szczere uczucia, które pielęgnujemy w naszych sercach, są jedynymi prawdziwymi źródłami sztuki.